Mam świadomość tego, że ten film nie trafi w żaden sposób do osób, które hejtują i namiętnie krytykują wszystkich dookoła, tylko nie siebie. Natomiast mam nadzieję, że pomoże to osobom, które są każdego dnia narażone na hejt. Nie rezygnujcie z tego, co kochacie, z tego, co robicie, z tego, co potraficie robić, przez zwykłe hejtowanie ludzi, którzy nie potrafią zrobić tego, co wy. Cześć! Witam Cię w moim programie Szkoła Charakteru. Dzisiaj o tym, czym jest krytyka konstruktywna, a czym jest hejt. Zacznę od tego, czym jest krytyka konstruktywna. Krytyka konstruktywna ma na celu wzrost drugiej osoby, której tę krytykę konstruktywną dajesz. Masz dobre intencje, nie masz negatywnych emocji w związku z działaniem tej osoby. To jest po prostu danie wskazówek i uwaga, od osoby, która się zna na danym temacie. Czyli na przykład, jeśli my nagrywamy filmy, nie jest to nasz zawód i prosimy o konstruktywną krytykę zawodowego fotografa, kamerzysty, żeby dał nam wskazówki, co możemy poprawić. I ta osoba pisze nam konkretnie, słuchajcie, ja bym poprawił to i to, tutaj jeszcze bym się pobawił tym i tym. To jest krytyka konstruktywna. Tak samo jak my całe życie jesteśmy wychowani w krytyce konstruktywnej, ponieważ nasze treningi, nasze turnieje polegały przede wszystkim zawsze na krytyce konstruktywnej. Od trenera, od szkoleniowca, od sędziego itd., itd. No i teraz, czym jest hejt? Hejt zaczyna się od tego, że macie w związku z czymś negatywne emocje, czyli coś Was bulwersuje, coś Was denerwuje i z emocjami zaczynacie wypisywać komentarze. Waszym zdaniem może to być krytyka, natomiast jeśli zaczynasz obrażać, jeśli zaczynasz umniejszać drugiej osobie, jeśli zaczynasz wymazywać jego przeszłość, jego historię zawodową, to nie jest to krytyka, to jest hejt. Jeśli siedzisz na danym profilu dzień w dzień i Ci się to nie podoba i cały czas piszesz negatywne rzeczy, to jest hejt, to nie jest krytyka. Takie osoby często piszą, że ja mam prawo do wyrażenia swojej opinii. Oczywiście masz prawo, ale czym jest opinia? Opinia wygląda między innymi w taki sposób. Jej strój mi się nie podoba. I tyle. To jest opinia. Natomiast zakryj tą dupę, to już nie jest opinia. To jest hejt, bo piszesz to z dużymi negatywnymi emocjami, które są w tobie. Nie w osobie, którą oglądasz, tylko w tobie. Opinia, hejt, krytyka konstruktywna to są zupełnie trzy inne rzeczy. Jest też sama krytyka niekonstruktywna, która tak naprawdę jest hejtem, bo jest dużo osób, które uwielbiają krytykować wszystko. Nawet jak jest piękny obrazek, nawet jak jest piękna sukienka, to i tak znajdą coś, do czego chcą się doczepić. Dlaczego? Bo to siedzi w nich, nie w osobie, którą oglądają. Więc jeśli macie problem z hejtem, to przede wszystkim musicie sobie uzmysłowić to, że hejt jest problemem, wynika z problemów osoby, która hejtuje. Nie ma z wami nic wspólnego. Te osoby widzą w was coś, co tak naprawdę im przeszkadza w nich samych. I teraz wskazówka dla osób, które pracują w taki sposób jak my, upubliczniając swoje prace. Nieważne, czy to w teatrze, czy na ulicy, czy w internecie, zawsze jesteśmy narażeni na hejt. Jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim pamiętaj, że hejt nie wynika z tego, że to ty coś źle robisz. Wynika z tego, że ktoś ma problem z zaakceptowaniem twoich granic, twoich dzieł i że robisz coś innego niż on ma w swojej świadomości, w swojej wyobraźni albo w braku wyobraźni. Nie przejmujcie się takimi komentarzami, działajcie dalej, róbcie swoje, bo tylko wy tak naprawdę wiecie, co jest dla was dobre. Tylko wy wiecie, co jest dla was najlepsze i czego chcecie od waszego życia. Nikt inny, nikt obcy po drugiej stronie nie powinien mieć wpływu na to, że przestaniecie robić to, co kochacie.